To były najlepsze kilka lat mojego życia, kiedy znałem tego człowieka bardzo blisko i był moim bliskim przyjacielem. Pierwszy raz uciekłem z domu w wieku 16 lat. Pojechałem na stopa do Niemiec. Chciałem znaleźć pracę i jak najszybciej się wzbogacić. Planowaliśmy to w 5, ale w ostateczności pojechałem tylko ja. Niestety w Niemczech nikt mi nie wierzył, jak mówiłem, że mam 18 lat. Już pierwszej nocy wylądowałem na ulicy i spałem w parku. Drugiej w krzakach, trzeciej na dworcu. I tak przez 2 tygodnie byłem bezdomny. W dzień chodziłem od domu do domu i pytałem o pracę. W nocy szukałem bezpiecznego miejsca do spania. Lub jeździłem autem na stopa, żeby trochę się ogrzać, bo było zimno. Nie udało się znaleźć pracy. Musiałem wrócić do domu, szkoły i systemu. Czułem się dobrze, bo spróbowałem. Jak ja tęskniłem za tą kamerą, to teraz dopiero sobie przypominam, jak widzę obrazki. Babe, you going to get a coconut for me? No, Why not? but there is no coconut. Oh, better luck next time. There is tuba, Tuba, okay, still good. but that's not ours. Yes, I know, I'm joking. To się nazywa poświęcenie dla vloga. Hello, I'm saying this is sacrifice for the vlog. Yeah. Yeah, that's what I'm talking about. Let's go. Chego. You look like chocolate hill. Chocolate hills. But now it's not so because the Chocolate, sunset yeah, the is sun is going down. So we have to go. Od kiedy pamiętam, zawsze czułem się tu jakoś dziwnie. Tu, na tej pięknej planecie, matce Ziemi. Przypomina mi się pierwszy dzień szkoły podstawowej. To było jak we śnie. Obcy ludzie, którzy mówią mi, co i jak mam robić. Obce dzieci, które wydają się tak samo zdezorientowane jak ja. Wszystko jakieś dziwne. Czułem się porzucony i oszukany. Jakby ktoś mnie wyrwał z objęć matki i zabrał gdzieś do... No właśnie. Nauczymy cię wszystkiego. Co masz robić, co masz myśleć, co masz mówić. Co jest dobre, a co jest złe. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że szkoła nie jest tym, czym się wydaje.
Nie wiedziałem, że światem rządzą potężne korporacje, fundusze inwestycyjne i tajne organizacje skupiające najbardziej bogatych i wpływowych ludzi świata polityki, biznesu i władzy. Doskonale zorganizowana i zaplanowana, ogromnie skorumpowana sieć, która powoli i za kulisami codzienności próbuje zamienić się w Boga, a nas w niewolników. Czy ogólnie pojęta edukacja służy do tego, żebyśmy w pełni wykorzystywali swój potencjał i żyli szczęśliwie? No nie. Edukacja służy do tego, żebyśmy robili to, co nam się mówi. Uczniowie nie są wynagradzani za indywidualność i kreatywność, są wręcz za to karani. A za co są wynagradzani? Za posłuszeństwo. Dlaczego w szkole od samego początku nie jesteśmy uczeni takich rzeczy, jak zarządzać swoimi emocjami, jak zarządzać finansami, co to jest duchowość, jaka jest różnica pomiędzy duchowością a religią, w jaki sposób sobie radzić w życiu codziennym, praktyczne wskazówki. 95% wiedzy, która jest nam wpajana w głowę, jest zupełnie do niczego nieużyteczna. I wydaje nam się, że jesteśmy tacy mądrzy, bo tak dużo wiemy, ale nie wiemy, jak zarządzać własnymi emocjami. Po moim powrocie poszukiwania pracy w Niemczech w szkole wytrzymałem krótko. Czułem się, jakbym był w piekle, a pani od fizyki była diabłem. Rok później miałem pierwszą próbę samobójczą. Zjadłem 15 tabletek nasennych mojej mamy i poszedłem do dziewczyny się pożegnać. To ona zadzwoniła do moich rodziców i powiedziała im, że straciłem przytomność. Oni zadzwonili po karetkę. Uratowali mnie pukaniem żołądka w drodze do szpitala. Obudziłem się 40 godzin później. To była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu. Od kiedy pamiętam, zawsze czułem się tak, jakbym tu nie pasował. Gdziekolwiek bym nie był i cokolwiek nie robił, to uczucie było ze mną. Nauczyłem się z nim żyć. Akceptować swoją odmienność i szaleństwo oraz odmienność i szaleństwo innych. Zrozumiałem, że na swój sposób i na różną skalę wszyscy jesteśmy wariatami, którymi zarządzają inni wariaci. Ostatnie 20 lat szukałem prawdy. Prawdy, która mogłaby mi odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania. Skąd się tutaj wzięliśmy i dokąd prowadzi nas droga? Każdy musi znaleźć ją sam. Piekło, niebo i czyściec współistnieją równolegle tutaj, na ziemi, teraz. Pierwszy duży przełom w kontekście wolności finansowej, a co za tym idzie wolności do przemieszczania się i robienia tego, co się chce robić, a nie tego, co ktoś inny chce, żeby się robiło. Miałem w 2010 roku, kiedy wyrzucili mnie z fabryki kotłów grzewczych w Legnicy.
To był moment takiego załamania się totalnego i nagle co ja będę robił. Dokładnie 2 miesiące później miałem dobrze funkcjonujący biznes, gdzie zarabiałem 2, 3, czasami 4 razy więcej niż w tej fabryce, a pracowałem 2 razy mniej. Więc to, co się okazało przekleństwem, tak naprawdę było błogosławieństwem. 2 lata później, po tym jak ten biznes całkiem dobrze funkcjonował, nastąpił krach gospodarki na całym świecie. Straciłem największych dostawców, od których brałem towar, więc padł mój biznes. To był moment, w którym się załamałem. To był moment, w którym musiałem sprzedać auto. I to był moment, w którym rozstałem się z dziewczyną, bo okłamywałem ją co do tego, jakim to ja nie jestem super biznesmenem. I jak to wszystko padło, to po prostu wydawało mi się, że ona zerwie ze mną, więc byłem na tyle głupi, że to ja zerwałem z nią. To był bardzo trudny dla mnie okres. Po raz drugi w życiu byłem na progu samobójstwa. Ogólnie dobre jest to, bo budują drogi praktycznie wszędzie na całej wyspie. A Jane się pyta, czy da się przejechać do tych wzgórz tam, do których chcemy dojechać. Tam jest ładny punkt widokowy. Pierwszy raz skończyło się tak, że prawie mi się udało, więc drugi raz bałem się. No i tej nocy, po 2 tygodniach picia od rana do wieczora i takiego całkowitego zagubienia i braku planu, wizji, czegokolwiek na przyszłość, moi rodzice zabrali mnie do domu, bo byłem w stanie jedynie zadzwonić do nich i poprosić, żeby zabrali mnie, bo bym się zapił na śmierć. Wywlekli mnie z mojego domu, zabrali mnie do siebie i tam wytrzeźwiałem. Jak wytrzeźwiałem po 3 dniach, jak ta trzeźwość mnie uderzyła, to zacząłem płakać wieczorem, nie mogłem spać i prosiłem Boga, czy kogokolwiek, kto mnie słucha, o pomoc, żeby dał mi jakiś znak, co mam robić, bo jestem tak zagubiony. Stoję na granicy załamania. No i tej nocy miałem sny, które zmieniły całkowicie moje życie. Byłem Tarzanem. Skakałem z liny na linę. Leciałem nad przepaścią. Trzymałem się tej liny kurczowo, żeby nie spaść i się nie zabić. Jednak w pewnym momencie musiałem się puścić, nie wytrzymałem. Puściłem się i zacząłem spadać ze skarpy w przepaść. Spadałem, katurlałem się, obijałem się o kamienie i skały. Wydawało mi się, że umrę. To było straszne, przerażające. Ale po chwili jakby odzyskałem świadomość tego, co się dzieje i gdzie jestem. Patrzę, gdzie ja wylądowałem. Jestem na jakiejś plaży, w jakimś pięknym miejscu. I obok gdzieś tam są ludzie, pali się ognisko. Idę do nich. Zaczynamy rozmawiać. Nagle zaczynam być szczęśliwy i przestaję się bać. I zapominam o tym, co było. I jestem tu i teraz z tymi ludźmi przy tym ognisku. I opowiadam żarty, a oni się śmieją z moich żartów. I czuję się jako część tej grupy, jako część tej społeczności. To uczucie było tak satysfakcjonujące i wypełniające moją duszę szczęściem. Nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić. Życie. Kolejny sen był taki, że mieszkałem w dużym domu.
przypominającym trochę hotel, ale jednak bardziej takim rodzinnym. Było tam dużo ludzi, z którymi się znałem i miałem wrażenie, że jestem szefem, że jakby zarządzam tym hotelem, który wyglądał jak bardzo duży dom. Też było poczucie błogości, spokoju, szczęścia i spełnienia. Dużo rozmów. Kiedy się obudziłem, nie chciałem się już zabić. Chciałem żyć. To wtedy pojawiła się idea, a może powinienem wyjechać gdzieś dalej i przestać komukolwiek coś udowadniać, tylko zacząć żyć dla samego siebie? Może ta resztka pieniędzy, która mi została, zamiast inwestować ją w biznes i lecieć do Chin, bo taki wtedy miałem plan, czyli pieniądze, zarabiać, żeby udowodnić moim rodzicom, mojej dziewczynie byłej, że kimś jestem wartościowym, to może jednak zaryzykować i polecieć gdzieś indziej. I tak oto zacząłem szukać jakiegoś miejsca, w które mógłbym polecieć i zacząć żyć na nowo. Trafiłem na Filipiny. This is Alvin, aka Beatbox. Yeah. This is my raw Filipino version. Yo, motherfucker! Born and forever, nasa magkabilang daliri. Wala tusok ng karayo, marka lang mananatili. Alam kong mali, kaya buhay ko dito naging makulay. Bala ang alay para sa aming mga kaaway. Ang mawalay sa minamahal, ako'y nakahanda na. Fajnie było. Dziękuję za odwiedziny. Trzymajcie się. Słyszycie? Na Boholu jest o wiele gorzej niż tutaj. Także nie jedźcie na Bohol, tylko na Sticky Hole. I tutaj, do mnie. I pieniądze mi dawajcie. Odwiedziliśmy chłopaków, poznaliśmy, super, polecamy wszystkim. Super, dzięki. I A my lecimy ogarniać kokosy z Misterem Andersonem. Wszystkie te wizje z dokładnością co do każdej sceny wydarzyły się w przyszłości. Specjalne pozdrowienia dla mamuśki Grażyny z Filipin. To jak w moim guest house rozmawiałem z ludźmi i nagle przypomniał mi się sen, który miałem tej nocy i dokładnie to samo uczucie, które miałem we śnie i ta sama scena. Zobaczyłem swoją przyszłość we snach i później jej doświadczyłem w rzeczywistości. Jednym z największych przywilejów prowadzenia guest house'u była możliwość poznawania nowych ludzi. Tak właśnie poznałem Pawcia, który przyjechał do mnie jako gość w 2014 lub 2015 roku. I jak byliśmy na wycieczce zorganizowanej przeze mnie dla grupy gości, którzy w tym czasie byli w moim guest house, w basenie pływając sobie samemu podszedł do mnie Pawcio i opowiedział mi swoją historię. Powiedział wtedy: muszę ci podziękować za to, że uratowałeś mi życie. Ja się pytam: o czym ty mówisz? Przecież dopiero co się poznaliśmy. I opowiedział mi o tym, co się stało, że wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Powiedział, że była to jego decyzja, bo miał tak mocną depresję, że gdyby nie zrobił tego kroku, to by się zabił. No i w tym szpitalu po kilku dniach odkrył mój kanał na YouTube, zaczął go oglądać i po obejrzeniu kilku odcinków stwierdził, że on jednak ma po co żyć i że chce mnie poznać, chce być moim przyjacielem, chce być moim wspólnikiem, chce żyć na Filipinach blisko mnie. Dzień dobry. Cześć. Przykład Pawła, który miał depresję, myśli samobójcze, wylądował w psychiatryku i tam właśnie odkrył kanał Ucieczki do Raju i poprzez właśnie to odkrycie dużo szybko ta depresja mu przeszła, zobaczył, że jest jakiś sens i cel, postanowił sobie, że chce ze mną współpracować, chce ze mną tutaj być i od tamtego czasu, to było 3 lata temu, robił wszystko, żeby tutaj przylecieć. No i przyleciał 2 miesiące temu z profesjonalnym sprzętem do kręcenia i teraz jesteśmy tutaj razem, wspólnikami, działamy razem, bardzo wzbogaca projekt, nie wyobrażam sobie innej osoby na tym miejscu. No i to jest głównie przekaz naszego kanału. Nieważne gdzie jesteś teraz, ważne gdzie możesz być, a to gdzie możesz być zależy tylko od ciebie.
Coś na koniec chciałbyś dodać, babcia? Ja mam, dobrze, że mam okulary, bo się popłakałem. No. Co ty gadasz? Wtedy jak mi to mówił na tym basenie, miałem ciarki na całym ciele i mówiłem: cieszę się, że miałem pozytywny wpływ na twoje życie, ja mam wspólnika, faktycznie wtedy miałem wspólnika, więc z Pawciem po prostu spędziliśmy 2 tygodnie, byłem z nim dużo bliżej niż z innymi gośćmi, którzy byli w tamtym czasie w guest house, ale po 2 tygodniach kończyły się wakacje jego i powiedział na odchodne, że wróci za rok i będzie na 100% moim wspólnikiem. I tak faktycznie się stało. I żółwik za to, że jesteś. Dziękuję, babcie. Tobie też. Myślę, że fajnie wyszło, co robimy. Może dawaj pojedziemy w stronę. To były najlepsze kilka lat mojego życia, kiedy znałem tego człowieka bardzo blisko i był moim bliskim przyjacielem. Po kilku latach wspólnej pracy, bardzo mocno streszczając tą historię, Pawcio stwierdził, że chce iść na swoje, że chce rozwijać siebie i tworzyć swój własny projekt. Więc tak zrobił, jak postanowił. 2 lata później odezwał się do mnie z prośbą, czy mógłby wrócić, że nie może przestać myśleć o ucieczce do raju, że przemyślał sobie bardzo dużo różnych rzeczy i jednak to, co chce robić najbardziej w życiu, to jest współpracować ze mną i tworzyć ten projekt. Pawcio szantażował mnie. Nie wiem, czy można tak powiedzieć, może to nie był szantaż, ale powiedział, że jeżeli nie przyjmę go z powrotem, to się zabiję. Nie wziąłem tego na poważnie oczywiście, co do końca życia chyba sobie nie wybaczę. Myślałem, że po prostu jest to jego sposób na to, żeby mnie przekonać, ale zignorowałem to i pomyślałem, że nie no, przecież tego nie zrobi. No i kilka miesięcy później dostałem wiadomości, że Pawcio powiesił się na balkonie w guest house, który prowadziłem. Ten ze snów i ten z rzeczywistości. Jeżeli ktokolwiek z Was ma kontakt z kimś, kto mówi, że chce się zabić lub ma jakąś dużą depresję, nie odmawiajcie takiej osobie pomocy. Mówię o tym dlatego, że ja do końca życia już nie będę wiedział, czy gdybym z nim porozmawiał. A nie rozmawialiśmy przez 2 lata, bo rozstaliśmy się w sposób niefajny. Czy gdybym z nim porozmawiał, to byłby z nami tutaj. Pawcio, jeżeli to w jakikolwiek sposób oglądasz w jednym ze snów na jakimś poziomie rzeczywistości, chcę, żebyś wiedział, że zawsze będziesz moim przyjacielem i kocham Cię z całego serca. Niestety nie mam zbyt wiele zdjęć ani filmów z Pawciem, gdyż była to osoba, która zawsze chciała być w cieniu. Poza kamerami Pawcio się wstydził pokazywać, był bardzo nieśmiały. Nie potrafił odnaleźć się w takich najprostszych relacjach socjalno-społecznych, międzyludzkich. Dlatego wolał być z tyłu.
Gdyby wtedy moja była dziewczyna nie zadzwoniła po moich rodziców, a gdyby oni nie zadzwonili po karetkę, nigdy nie wydarzyłoby się to, co się wydarzyło. Nigdy nie zainspirowałbym do zmiany wiele osób, które odmieniły swoje życie dzięki temu projektowi. Nie mówię tego, bo jestem zafascynowany swoją osobą czy swoim postępowaniem, ale takie są po prostu fakty. I mówię to też dlatego, że Ty możesz również przyczynić się do zmiany życia innych ludzi na lepsze, mimo tego, że teraz wydaje Ci się, że Twoje życie nie ma sensu. Ma sens. Twoja przyszłość może być wspaniała. Tego życzę każdemu, kto jest w ciemnym miejscu swojego życia teraz. Nigdy się nie poddawajcie. Ciekawe jest to, że w połowie kręcenia filmu, który właśnie oglądacie, który miał być o moim przeżyciu, mojej próby samobójczej, gdzie ja nie wiedziałem o tym, co się stało z Pawciem, jak tworzyłem ten film. Mniej więcej w połowie produkcji dostałem te wiadomości i ja robię filmy już od jakichś 9 lat z przerwami. Pierwszy raz chciałem się podzielić tą historią z Wami, swoimi przejściami i chciałem, żeby ten film był inspiracyjny i motywacyjny dla ludzi, którzy są w ciemnym miejscu w swoim życiu. No i podczas kręcenia, pisania narracji do tego filmu, opowiadania swojej własnej historii, swojej próbie samobójczej, dostałem informację, że Pawcio się powiesił. To jest bardzo dziwne, że akurat w tym czasie, kiedy ja zdecydowałem się podzielić swoją historię, on to zrobił. Jeżeli jest w waszym otoczeniu ktoś, kto ma symptomy depresyjne lub nawet wspominał o tym, że myśli o tym, żeby odebrać sobie życie, to nie ignorujcie takich osób i dajcie im swój czas i dzięki jednej rozmowie możecie uratować komuś życie. Wtedy, kiedy byłem w najciemniejszym miejscu swojego życia, nie byłbym w stanie uwierzyć, że będę mógł doświadczyć to, czego doświadczam teraz i to, czego doświadczyłem przez ostatnie 8 lat. To, co zobaczycie teraz, zostało nagrane i zedytowane, zanim dowiedziałem się o tym, co się stało z Pawciem. Chcę, żeby było to iskierką nadziei dla osób, które są w miejscu ciemnym i beznadziejnym, tak jak byłem ja. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way.
I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Cause I found my way. Cause I found my way, my way, my way, my way, my way. We are Uchitka Dorayo family. We are Alvin, Damian, Mr. Anderson. Family. Shake your ass.